Maciej Kawecki rozmawiać będzie z panią dr Eweliną Kurtys. Final Spark. Tworzą komputer z ludzkich komórek. Film o Robocopie. Pewnie pamiętacie. Czy my powoli możemy mówić o tym, że filmowa fantastyka staje się naszą rzeczywistością? Myślę, że poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam, drogi Macieju, zapraszam panią doktor. Czym są organoidy mózgowe? No więc organoidy mózgowe to są takie zlepki komórek neuronowych, takich samych, jakie mamy w naszych mózgach. I możemy je zrobić w laboratorium. One się właściwie czasami tworzą naturalnie, bo jeżeli neurony są blisko siebie, jak o tym już wcześniej mówiliście na którejś z prezentacji, one naturalnie tworzą między sobą połączenia, więc nie trzeba ich do tego zmuszać. No i organoidy są taką, można powiedzieć, nie są takie same jak mózg, bo mózg jest bardzo skomplikowany, ma wiele różnych struktur, natomiast organoidy, one przedstawiają jakąś część mózgu, na przykład korę mózgową, więc są taką uproszczoną wersją, ale nie są takie same jak mózg. Tworzycie, często używamy takiego określenia, że tworzycie żywy komputer, Tak. bo wykorzystujecie do tego ludzkie komórki neuronowe. Tak, ludzkie, żywe komórki, takie same jak mamy w naszych mózgach. Skąd pobieracie takie żywe ludzkie komórki? Komórki pobieramy z ludzkiej skóry, to znaczy my tego nie robimy, bo to już jest taki proces, który jest właściwie skomercjalizowany, więc można kupić komórki macierzyste, które są otrzymywane z komórek ludzkiej skóry i z tych komórek macierzystych można wyprodukować każdy rodzaj komórek, jaki chcemy, także ludzkie neurony. Takie komputery działające w oparciu o żywe organoidy mózgowe, a może nawet bym powiedział inaczej, te żywe organoidy mózgowe są przechowywane w warunkach takich jak komórki neuronowe w ludzkim mózgu, czyli gdzieś musicie zasymulować te środowisko naturalne neuronów? Tak, zdecydowanie. I to jest jeden z wielkich takich wyzwań, jeżeli pracujemy z żywymi neuronami, bo w laboratorium trzeba odtworzyć jak najbliższe te warunki fizjologiczne, czyli to, co mamy w organizmie, bo w takich warunkach neurony czują się najlepiej. Czyli jakie warunki? No, czyli oczywiście musi być temperatura, to jest bardzo ważne, około tam 36,6 stopni Celsjusza. pH musi być fizjologiczne, takie jak w ludzkiej krwi. Składniki odżywcze, oczywiście cały czas musi być dostęp płynów, bo żywe komórki muszą być, oczywiście nie mogą być suche. Więc jest bardzo dużo czynników i właściwie wszystko ma znaczenie, nawet takie drobne wibracje, jak otwieramy inkubator, w którym hodujemy nasze komórki. To jest taka szafka, w której jest ciepło, która jest właśnie ta odpowiednia temperatura. Nawet jak otwieramy ten inkubator i to powoduje jakieś wibracje, to już jest stresujące dla komórek. To znaczy stresujące? No właściwie stresujące może ciężko powiedzieć, ale na przykład wpływa to na ich aktywność elektryczną, na to, co mierzymy później w laboratorium, bo nasze komórki neuronowe są te, które używamy do budowania komputera. Umieszczamy je na elektrodach. Dzięki temu możemy cały czas, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, odczytywać od nich sygnały elektryczne i właściwie za każdym razem, kiedy coś się z nimi dzieje, to możemy widzieć, czy to wpływa na ich aktywność elektryczną. Co to znaczy, że wykorzystujecie hormony, żeby zmuszać je do aktywności? To znaczy stosujemy neurotransmitery i one czasami mogą być wykorzystywane jako nagroda. Są takie teorie, na przykład dajemy komórkom dopaminę, żeby móc w jakiś sposób wpływać na ich zachowanie. Czyli wysyłamy jakieś sygnały elektryczne i chcemy, żeby one nam w jakiś sposób odpowiedziały. Jeżeli dostaniemy taką odpowiedź, jak chcemy, to dajemy komórkom dopaminę, a jeśli nie, no to nic. Więc to może być tak właśnie wykorzystywane, żeby wpływać na zachowanie neuronów. Tak samo zresztą dzieje się w ludzkim mózgu. Czy wy nawiązaliście już relacje z tymi organoidami mózgowymi, czyli doszliście do momentu, w którym informacja ma przebieg nie jednostronny, ale dwustronny, czyli jesteście się z nimi w stanie komunikować? Zdecydowanie tak, natomiast ta komunikacja jest cały czas jeszcze dosyć chaotyczna. Powiedz o tym eksperymencie motyla waszym. Tak, no właśnie jeden z takich eksperymentów pokazowych, który mamy. Mamy taką aplikację, którą można właśnie znaleźć w internecie. Final Spark Butterfly.
i tam możemy się bawić takim motylem na ekranie komputera i jakby nakazywać mu ruch i teraz to, czy motyl będzie się ruszał, czy nie, zależy od aktywności neuronów, bo on jest podłączony do naszego laboratorium, do prawdziwych, żywych neuronów i to, czy będzie latał, czy nie, zależy od aktywności prawdziwych, żywych neuronów, które znajdują się w naszym laboratorium. Więc to jest już taki dowód na to, że rzeczywiście możemy się z nimi komunikować, bo możemy im wysyłać sygnały elektryczne albo chemiczne, tak jak na przykład tą dopaminę i możemy też cały czas mierzyć odpowiedź neuronów w postaci sygnałów elektrycznych, więc zdecydowanie jest ta dwustronna komunikacja, ale ona jeszcze cały czas ma wiele tajemnic, bo nikt tak do końca nie rozumie, w jaki sposób neurony kodują informacje, więc my tak jeszcze do końca nie wiemy, co znaczą te wszystkie sygnały, które my od nich odbieramy. Po co wy to robicie? Dlatego, żeby zbudować komputer, w którym procesor będzie zbudowany nie z krzemu, tylko właśnie z żywych neuronów. Czyli one będą sercem tego biokomputera. I powód, dla którego to robimy, jest taki, że żywe neurony są około 1 000 000 razy bardziej wydajne energetycznie niż silikonowe procesory. I teraz jest taki duży problem, który może nie jest jeszcze oczywisty, jeszcze go nie odczuwamy tak bardzo na co dzień, ale sztuczna inteligencja zużywa coraz więcej energii i właściwie ta energia wzrasta wykładniczo. Czyli możemy się spodziewać, że za kilka lat może to być problemem i są dwa możliwe rozwiązania na ten problem. Albo alternatywne źródła energii, albo alternatywne metody obliczeń komputerowych. I my właśnie pracujemy nad tą drugą strategią, nad alternatywnymi obliczeniami. I uważamy, że właśnie żywe neurony, bo są różne pomysły na to, jak zoptymalizować zużycie energii przez sztuczną inteligencję, natomiast wydaje nam się, że żywe neurony to będzie takie ekstremalne rozwiązanie, bo one są 1 000 000 razy bardziej wydajne energetycznie. Więc to jest główny cel. A co z aspektem etycznym tego projektu? No, mamy dużo pytań, dlatego też, że nasz projekt jest dosyć popularny, więc dużo dziennikarzy i też różnych ludzi zainteresowanych projektem zadaje nam pytania etyczne. I w związku z tym nawiązaliśmy kontakty z filozofami, którzy zajmują się właśnie technologią i przyszłością technologii, tą stroną etyczną, bo bardzo byśmy chcieli, żeby nasza praca była akceptowalna przez społeczeństwo i chcielibyśmy, że jeżeli jest cokolwiek, co mamy zrobić, żeby ten projekt był etyczny, to oczywiście chętnie to zrobimy. Na razie, na dzisiaj jakby nie robimy nic takiego kontrowersyjnego, bo mamy takie malutkie... Jakie no, tworzenie organoidu mózgowego z ludzkich komórek neuronowych, które jednak no, jakąś informację przekazują nam zwrotnie, no to już jest wyzwanie natury etycznej. No, Bo nie robimy tego dla ratowania życia. no nie, chociaż organoidy, ogólnie rozwój organoidów, no robi się też do ratowania życia, ale jakby, żeby te komórki otrzymać, nie musimy poświęcać nikogo, więc... A to nie jest tak, zastanawiam się, bo przecież my nie wiemy do końca, jak ze wszystkimi szczegółami działa ludzki mózg. Tak. Jest wielką tajemnicą, jest cała masa zagadnień, nawet nie wiemy, czym jest rozumowanie w ogóle, jak opisać matematycznie rozumowanie. Nie ma konsensusu co do tego, czy ludzki mózg to jest maszyna obliczeniowa, czy coś więcej niż maszyna obliczeniowa. Więc jak wam się udaje tworzyć organoidy mózgowe przy takiej ilości znaków zapytania dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu? O to chcę zapytać. To znaczy, my mamy takie podejście, że chcemy, żeby coś działało, niekoniecznie musimy wszystko rozumieć i rzeczywiście, jeżeli chodzi o neurony, nie da się wszystkiego zrozumieć. Natura nam trochę pomaga, ponieważ neurony naturalnie tworzą pomiędzy sobą połączenia, więc otrzymanie takiego organoidu, no nie mówię, że jest łatwe, bo oczywiście trzeba być wykwalifikowanym biologiem, żeby to zrobić, no ale nie jest takie strasznie trudne, bo wykorzystujemy te naturalne skłonności neuronów do tego, żeby tworzyły połączenia między sobą. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakby najtrudniejsze może w tym projekcie. Najtrudniejsza jest ta komunikacja, czyli to stworzenie komputera. Jak wygląda konkurencja wasza na świecie? Kto jeszcze pracuje nad organoidami mózgowymi? No właściwie nad organoidami może niekoniecznie, ale naszym największym konkurentem jest Cortical Labs w Australii.
I to jest firma, która ma trochę inne podejście, ale też chcą wykorzystać żywe neurony do zbudowania komputera, tylko że oni bardziej wierzą w takie płaskie, dwuwymiarowe przestrzenie, że neurony rosną w takiej na dwuwymiarowej przestrzeni, a my bardziej wierzymy w organoidy, w trzywymiarową strukturę neuronów. No ale to jest taka drobna różnica techniczna, cel jest taki sam, oni też chcą zbudować komputer z żywych neuronów. I jest też firma Koniku w Stanach, z tym, że ona jest troszeczkę mniej aktywna, ale też na początku miała taki cel, żeby właśnie zbudować komputer z żywych neuronów. Na jakim wy dzisiaj jesteście etapie z tym projektem? No dzisiaj jesteśmy na wczesnym bardzo etapie. Udało nam się zachować 1 bit informacji, czyli jest to naprawdę niewiele, ale zadanie jest bardzo trudne i wszyscy się nad tym głowią, jak to zrobić, żeby nauczyć się programować neurony. Obecnie jesteśmy fundowani przez założycieli, przez Freda Jordana i Martina Kutera. To jest 2 takich przedsiębiorców szwajcarskich, którzy założyli... Pięknej miejscowości, w której byłem. Macie Tak, w siedzibę. Vevey, w pięknym... Nie wiem, czy to nie jest najpiękniejsza miejscowość na świecie w ogóle. Tak, jest tam naprawdę uroczo, fascynująco, są góry i jest też piękne jezioro. No i projekt... Genewskie. Tak, i no i właśnie projekt jest fundowany przez tych innowatorskich założycieli, ponieważ oni mają już pewne doświadczenie w przedsiębiorczości. Udało im się tradycyjnymi metodami stworzyć dochodowy startup oparty na technologiach cyfrowych oczywiście. Natomiast Final Spark no jest takim bardzo ryzykownym projektem, ponieważ my przewidujemy, że uda nam się zbudować ten komputer za około 10 lat. To jest bardzo długo. Nikt nie wie, co będzie nawet za 5 lat, szczególnie teraz, jak mamy taką rewolucję w sztucznej inteligencji tej cyfrowej, więc jest wiele niewiadomych, więc to jest dosyć duże wyzwanie także dla inwestorów. Dlaczego ten projekt ty wspierasz? Dlaczego ja wspieram? Dlatego, że to jest perfekcyjny projekt dla mnie, dlatego, że ja robiłam doktorat z neurobiologii, a później zajęłam się, kiedy opuściłam uczelnię, zajęłam się komercyjnymi zastosowaniami sztucznej inteligencji, która też jest trochę inspirowana mózgiem, więc też cały czas to połączenie ludzkim mózgiem i tutaj nawet używamy żywych neuronów, żeby zbudować sztuczną inteligencję, więc to jest fascynujące połączenie właśnie nauki o mózgu i inżynierii. Więc bardzo, bardzo mnie to fascynuje. Jak uniwersytety na całym świecie mogą dzisiaj korzystać z waszego produktu? Bo ja wiem, że Final Spark, mimo że jest w takiej fazie początkowej, to jednak już coś dostarczacie uniwersytetom. Tak, nie jesteśmy jeszcze dochodowi, ale mamy już pierwszych klientów komercyjnych, co jest naprawdę dużym zaskoczeniem. Nie planowaliśmy tego, ale ponieważ był COVID i nie można było chodzić do laboratorium, dlatego nasi inżynierowie opracowali właściwie taką technologię, że nasze laboratorium jest całkowicie dostępne zdalnie. Czyli można się do niego podłączyć, używając przeglądarki internetowej w domu i można przeprowadzać eksperymenty, robić wszystko właściwie, nigdy nie wchodząc na naszego laboratorium w Szwajcarii. No i dzięki temu stwierdziliśmy, że wykorzystamy tą szansę i zaprosimy uniwersytety z całego świata do współpracy, bo problem jest naprawdę duży. Tak jak mówiłam, no nikt nie wie, jak programować neurony, więc może ktoś wpadnie na jakiś ciekawy pomysł. Więc spośród 34 różnych propozycji wybraliśmy 9 do współpracy. No i ci naukowcy podłączają się zdalnie do naszego laboratorium i też mają różne podejścia, różne strategie i próbują zrobić coś sensownego właśnie z tymi neuronami, co jest bardzo trudne. No i mamy też pierwszych klientów komercyjnych, czyli duże firmy i startupy i też ludzie, powiedzmy pasjonaci, osoby prywatne, które płacą nam za dostęp. Czyli można wypłacić subskrypcję i Chcesz powiedzieć, że każda z osób laboratorium. tutaj na sali może subskrybować korzystanie z żywego komputera, czyli komputera z ludzkich komórek neuronowych? Tak, tak. Każdy może zostać subskrybentem, nie ma na to żadnych barier. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że tu jeszcze nie jest działający komputer, że to na razie jest taki przyrząd do przeprowadzania fundamentalnych badań na tym, jak neurony się zachowują, jak przetwarzają informacje. Czyli to jest bardzo takie techniczne i jeszcze na przykład nie możemy tych neuronów poprosić, żeby coś dla nas zrobiły, tak jak komputer cyfrowy. Co was najbardziej zaskoczyło w tym projekcie naukowo? Że jest tak trudny, bo to jest naprawdę piekielnie Piękne. trudne. Tak. Że ludzki mózg jest tak trudny. Tak, jest to ogromna tajemnica i jest to naprawdę ciężki temat. Myślę, że ta strona biologiczna nie jest najtrudniejsza. Najtrudniejsze tutaj jest przetwarzanie sygnałów i
to, żeby wpaść na pomysł, jak te sygnały interpretować z ludzkich neuronów. To jest najtrudniejsze. 3 minutki na pytania, ręce do góry, tutaj pan pierwsze, tutaj pan drugie, tam z tyłu trzecie, więc lecimy tutaj pani czwarte i już mamy wyczerpaną pulę. Widzisz, na normalnych konferencjach trzeba prosić się, żeby ludzie zadawali pytania, a tutaj, No tutaj jest mnóstwo chętnych, super właśnie. tutaj jest ekstra. Taka Boże, aktywna to jest fantastyczne, że mogę zadać pani pytanie, Dziękuję bardzo. ale to jest świetna to jest połączenie inżynierii, informatyki i biologii, w ogóle to wszystko mnie strasznie jara mocno. Projekt też, co w pewnym sensie trochę wam będzie pomagać, trochę pewnie przeszkadzać, jest kontrowersyjny, jeśli chodzi o te kwestie etyczne i tak dalej. I tu mam takie pytanie, bo wiadomo, to jest trochę science fiction, żeby myśleć, że Boże, tam jakieś zjawisko emergentne powstanie i z tych kilku neuronów coś jak za bardzo obrośnie ten komputer, to wyjdzie coś czującego czy coś w tym stylu. I pytanie jest na następującej materii. W jaki sposób moglibyście ludzi tak merytorycznie uspokajać, jeśli chodzi o ten temat? I na jakim etapie są prace tej ekipy filozofów, co pani powiedziała? No to jest bardzo dobre pytanie. No tym się zajmuję między innymi ja i my wierzymy w to, że taka transparentność jest ważna. Bo mi się wydaje, że ludzie czasami boją się troszeczkę tego tematu, bo nie wiedzą dokładnie, co robimy. Bo to jest takie trochę abstrakcyjne, żywe neurony, co to znaczy. Dlatego na przykład na naszej stronie internetowej finalspark.com jest taka zakładka live i tam można zobaczyć widok w czasie rzeczywistym z naszego laboratorium, żeby zobaczyć dokładnie, co robimy, że to nie jest takie straszne może. Jest właśnie widok z kamery i też odczyty tych sygnałów elektrycznych, więc mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie, właśnie popularyzacja nauki. I też właśnie przedstawianie tego tematu w taki przystępny sposób, żeby każdy mógł go zrozumieć, ponieważ wydaje mi się, że my się boimy rzeczy, których nie rozumiemy i które są dla nas obce, a jeżeli zaczynamy je rozumieć, no to wtedy zmieniamy często nastawienie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę filozofów, to jest teraz projekt naukowy planowany, ale nie jest on jeszcze sfinansowany, więc nie mogę nic powiedzieć, ale mam nadzieję, że dostaną fundusze i wtedy będzie bardzo duży projekt naukowy na temat właśnie tych etycznych aspektów biokomputingu, który oczywiście będzie całkowicie niezależny od nas, więc nie będziemy płacić filozofom i nie będziemy też wpływać na ich opinię, co jest bardzo ważne. I ten projekt będzie na jednym z uniwersytetów w Anglii, ale jeszcze nie mogę powiedzieć gdzie, bo nie dostali jeszcze pieniędzy. Rozumiem, natomiast ja chciałem tylko uzupełnić, że reportaż z naszej wizyty w Tak. Final Spark jest dostępny w wersji polskiej na Tak. YouTubie, a wersji angielskiej będzie dostępny za chwilę. Tam mieliśmy mały problem z prawami autorskimi do jednego fragmentu, dlatego jeszcze nie jest dostępny. Ale za chwilę będzie dostępny również na kanale naszym amerykańskim. Tak, gdzie bardzo pięknie przedstawia właśnie naszą pracę, twój film. No, pięknie jak pięknie, ale też tak chcieliśmy się trochę zakotwiczyć w tym miejscu, bo to jest bardzo duży kontrast, że z jednej strony laboratorium, gdzie otwierane są przede mną lodówki w środku z ludzkimi organoidami, położone w miejscowości, która jest no, słynna przez Charlie'ego Chaplina, ale jest najpiękniejszą miejscowością na świecie, no, gdzie mamy dolinę, jezioro i nagle z tego jeziora wyrastają gigantyczne, najwyższe fragmenty alpejskich, francuskich Alp. Więc Pięknie. staraliśmy się ubrać to w takie też estetyczne ramy. Bardzo proszę. Halo? O, Słychać, tak. Tutaj jestem. Słychać. Tomasz Szer. Bardzo dziękuję za bardzo fajne wprowadzenie. Interesował mnie ten temat od jakiegoś czasu, próbowałem go zgłębić. Jakby idea mi się podoba, natomiast mam pytanie dotyczące komercjalizacji i skali. Od jakiej skali, właściwie ilości komórek nerwowych można powiedzieć, że użyteczne rozwiązanie w postaci organoidu mózgowego może być wykorzystane komercyjnie? Znaczy na razie mamy takie malutkie zlepki komórek, które mają około 0,5 mm średnicy, ale to są do celów eksperymentalnych. Natomiast naszym marzeniem jest zbudowanie takiej ogromnej struktury z ludzkich neuronów, która może mieć nawet 100 metrów długości. Oczywiście to jest teoretyczne marzenie i wszystko musi być wykazane w praktyce, czy to w ogóle jest możliwe. Natomiast wydaje mi się, że na pewno będziemy w stanie zbudować coś większego niż ludzki mózg. Wydaje nam się, że to jest tylko takie wyzwanie inżynieryjne, ale oczywiście to zajmie kilka lat, żeby móc coś takiego zbudować.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że w książce mojej, bo chyba się panu podpisywałem na niej, jeżeli kojarzę, jeszcze nie, okej, no to tam jest rozdział cały poświęcony Final Spark i mój wywiad z Fredem, ujawniający trochę te kuluary całego projektu i od strony bardzo, bardzo merytorycznej. Więc w książce wszystko jest tam. Tak, polecam. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Halo? Dzień dobry, jestem bardzo zafascynowany Paniem słowami i całym tym tematem i też cieszę się, że mam okazję w ogóle zadać... Energią Eweliny prawdopodobnie. No tym, jak najbardziej. Było wcześniej wspomniane zagadnienie opłacalności całego tego rozwiązania. Podała Pani taki argument, że komórki żywe są bardziej wydajne energetycznie. Milion razy bardziej wydajne energetycznie, tak, tak. Właśnie. Ale chciałem się spytać, czy problemem za to nie będą inne czynniki, które cechują właśnie te komórki, czyli na przykład trwałość czasowa. Żywa komórka, no żywe ciało w ogóle ma tę tendencję, że niestety się psuje po pewnym czasie i nigdy nie będzie takie trwałe jak silikonowe odpowiedniki. Też Pani wspomniała o tych warunkach, w których te komórki muszą być spełnione, żeby te komórki właściwie funkcjonowały, czyli odpowiednia temperatura, balans składników odżywczych, hormonalny, pewnie tak samo wilgotność i inne tego typu kwestie są istotne. Czy ma Pani jakiś argument, że za tym, że to nie będzie aż taki duży problem w porównaniu do korzyści, które mogą wynikać z zastosowania rozwiązań, które oferują żywe komórki? Tak, dziękuję za pytanie. Oczywiście żywe neurony muszą być w bardzo określonych warunkach i to też są pewne koszty, ale my zrobiliśmy pewne obliczenia dla naszych potencjalnych inwestorów, z którymi obecnie rozmawiamy, bo oni oczywiście bardzo są zainteresowani, jak bardzo dochodowa będzie to działalność, jeżeli taki biokomputer będzie działał. No i obliczyliśmy, że nawet biorąc pod uwagę te koszty laboratorium i tego, że żywe neurony rzeczywiście będzie trzeba wymieniać, bo one nie będą żyły wiecznie, będzie trzeba opracować jakieś metody, żeby po prostu wymieniać martwe komórki. Nawet biorąc pod uwagę koszty obsługi laboratorium, to i tak będzie to o wiele bardziej dochodowe niż cyfrowe komputery, bo i tak będzie można zaoszczędzić. Czyli to po prostu ta sztuczna inteligencja będzie o wiele, wiele tańsza, jeżeli będzie wykonywana na żywych neuronach niż w porównaniu do cyfrowych procesorów. I ostatnie Także pytanie. obliczyliśmy to. Tak. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo, ja zaraz przekażę mikrofon osobie z faktycznym pytaniem. Chciałam tylko poprosić, czy mogłabym autograf Pani w książce. Niestety nie mam zeszytu od biologii, ale bardzo doceniam Pani pracę i projekt, więc chciałam poprosić. Dziękuję bardzo, z przyjemnością. A w tym czasie możemy zadawać drugie pytanie. Bardzo proszę. Tutaj pani chyba jest w przedostatnim rzędzie. O, dokładnie. Bardzo dziękuję. Magdalena proszę. Miecznik. Mam dwa pytania. Jedno pytanie jest takie, czy organoidy mózgowe, nad którymi Państwo pracują, mogą pełnić rolę wyłącznie procesorów, czy mogą też przechowywać informacje? A drugie pytanie jest takie, czy za 10 lat, jak już produkt będzie gotowy, jaka będzie szacowana moc obliczeniowa? Powtórka pytania jest potrzebna. Tak, czy mogą przechowywać informacje? Jeszcze raz możemy prosić pytanie. Przepraszam. Dobrze, pierwsze pytanie było takie, czy organoidy mózgowe mają wyłącznie funkcję procesora, czy mogą również przechowywać informacje? Tak. A drugie pytanie, czy za 10 lat, jak już produkt będzie gotowy, jaką szacują Państwo moc obliczeniową? Dziękuję bardzo. Właśnie cechą ludzkiego mózgu, jedną taką, która też daje tą wydajność energetyczną, jest to, że przechowywanie informacji i przetwarzanie ich odbywa się w tym samym miejscu. Czyli nie jest tak jak w komputerach, że mamy procesor osobno i pamięć, co też wymaga nakładów energii. Więc neurony przechowują informacje w taki sposób, że zmieniają się połączenia pomiędzy nimi. Niektóre połączenia są mocniejsze, drugie są słabsze, tworzą się nowe
I też te same neurony z tymi połączeniami, one też przetwarzają informacje. Więc to się dzieje w tym samym miejscu, natomiast trzeba zauważyć, patrząc na ludzki mózg, że nie spodziewamy się, że biokomputer będzie miał jakąś lepszą pamięć niż cyfrowe komputery. Wydaje nam się, że jego przewagą będzie właśnie to przetwarzanie informacji, jakichś skomplikowanych zadań, bardzo wydajne. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć, to wydaje mi się, że komputery cyfrowe cały czas są lepsze. Tylko po prostu do niektórych zadań biokomputery będą lepsze. To jest pierwsze pytanie na temat pamięci. A drugie, ciężko jest przewidzieć, co będzie za 10 lat. Naszym celem i w ogóle, żeby ten projekt miał sens, jest to, żeby móc tworzyć takie algorytmy na żywych neuronach, które będą działały tak samo dobrze jak na cyfrowych komputerach. Bo jeżeli nie uda nam się tego zrobić, to i tak nikt nie będzie chciał używać takich algorytmów najprawdopodobniej, bo jednak jest ważne, żeby to działało. Więc takim naszym ambitnym celem jest to, żeby finalny biokomputer, żeby mógł działać tak samo dobrze, przynajmniej w jakichś określonych zadaniach, tak samo dobrze jak komputer cyfrowy. Takie mamy marzenie i cel. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa dla Eweliny. Dziękuję bardzo. Dzięki.